Dobrze, tak jak widzieliście, całość stołu jest zasilany jednym kablem około 3,5 metrowym. Listwy przednia, tylnia, piła, odkurzacz, jak i kompresor. Wszystko jest połączone w puste. Kable są pochowane, także nic tutaj mi nie wystaje, nie utrudnia, nie potknę się i kabla nie wyrwę. Także jest, sądzę, według mnie przemyślane. Piła odpalana jest także osobno na przycisk, załączam zarazem odkurzacz, jak i piłę. Kompresor włączam, uruchamiam za pomocą guzika, także gdy jest niepotrzebny, uruchamiam. Zacznijmy może od prawej strony. Jak widzicie, listwa, tak, będę pracował na jakichś elektronarzędziach. Mam łatwy dostęp, szuflady, wszystko co potrzebuję mam pochowane. Szuflady były zrobione z płyty z odzysku. Praktycznie większość oprócz szkieletu, szkielet był tylko zbudowany z nowych elementów, reszta to jest materiał, no i blat, tak? A także środek, płyty dolne, wszystko z odzysku. Szafeczka biurowa, elegancko się nadała. Tutaj mam miejsce na pistolet, wężyk. Biorę sobie po prostu tyle, ile go potrzebuję, resztę jest w szafce. W środku mam 6-litrowy kompresor. Akurat idealnie mi się wmieścił. U góry mam wąż. Ile potrzebuję, jak nie potrzebuję tego akurat sobie tylko tutaj wpycham i jest elegancko. Tak jak wam mówiłem, po boku mam włącznie na kompresor. Zaraz wam pokażę. Tak głośno chodził na zewnątrz, a teraz w środku jest praktycznie o połowę ciszej. Także jestem w miarę tego zadowolony. Tylko proponuję wam samego i książki. Dobra. Tak jak mówiłem, pistolecik swoje zrobię. Skończę pracę, pistolet sobie odkładam. Nadmiar kabla wsuwam sobie do środka. I jest git, tak? Tak jak widzicie, to jest szafeczka biurowa na kompresor. Tu mam ten po boczku włącznik, który uruchamia kompresor. Listwę w każdej chwili mogę odłączyć, tak bym chciał na przykład podłączyć jeszcze inne
narzędzie. Tutaj mam zwijany przewód. Jeśli nie potrzebuję, odłączam. Kabel sobie pozwijam. I mam spokój, tak? Dobra. Tu jest miejsce na moją grubościówkę, którą w przyszłości kupię. Pomyślę może na szufladzie, tak abym mógł sobie ją swobodnie wyciągać. W tym momencie teraz jest wyżynareczka, a u góry, nie wiem czy widać, ta część stołu posiada otwory. Tutaj miejsce na ściski stołowe lub szlifowanie, usuwanie brudu, tak żeby zachować czystość. Nie wywiercałem tego na całym stole, ponieważ tak jak Wam mówiłem, to jest blat roboczy. Tu będę rozkręcał, skręcał. Jeśli będę miał na przykład jakieś potrzebne śrubki, nie wiem, zakrętki, spadną mi gdzieś. A jeśli będę miał na całym stole, tam mam szafkę, tam mam piłę, no nie zawsze mam dojście do tego, dlatego tu sobie zastosowałem taką szufladę. Śrubki sobie tam wezmę, czy jak na trociny mi nas pospadają, wyciągam sobie tę szufladę, czyszczę i jest elegancko. Ściski potrzebuję, przykładam. Super elegancko. Czy takie ściski, czy takie. Zbygieta to się pewnie wyrobi, ale teraz jak najbardziej mam. Dobra. To jeśli chodzi o tą część stołu. Teraz kolejna strona. W tej części akurat guziczkami jest odkurzacz, a zarazem właśnie pojemnik na trociny i reszta okablowania. Z tyłu mam wszystkie tę całą elektrykę pochowaną. Takie można powiedzieć centrum zasilania, tak? Zamykane. Ten oto odkurzacz, muszę Wam powiedzieć, z Lidla naprawdę robi dobrą robotę. Nie ma co ukrywać. Dobra, do tego jest kolejna listwa. Tak bym potrzebował zasilania. To jeśli chodzi o tą stronę. No i tutaj i tu dochodzimy na sam koniec do naszego gwoździa programu, czyli nasza piła. Po to został stół zrobiony, taka piła była na swoim miejscu, fajnie leży, wszystko jest docięte tak jak trzeba, mamy miejsce na saneczki, rozstaw jest maksymalny ramienia. Wszystko jest zasilane, zasilanie jest podłączone do tego włącznika, także odkurzacz i piłę uruchamiam jednym guzikiem. Przestawiam sobie, blokuję okularki, uruchamiam. I tak można pracować, tak? Pod spodem zostawiłem miejsce, bo tutaj będą akurat skrzynki, które muszę jeszcze się do nich dokopać. Są akurat z materiałami na zewnątrz. To tyle, jeśli chodzi o stół. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, jak i mój stół, bo mi się bardzo podoba i jestem z niego bardzo zadowolony. Jeszcze na sam koniec chciałem Wam powiedzieć co do tych kółek, tak? Czy stół wytrzymuje 4 kółka? Póki co daje radę, może nie jest tak obrotny, zanim umieściłem tu wszystko w środku, ale daje radę. Podłogę mam trochę frapowatą, każda nierówność to walka i opór, ale 4 kółka dają radę.
Jeśli masz 6 kółek, daj 6 kółek. Jeśli masz 8 kółek, daj 8 kółek. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, daj subskrybuj. Jeśli obejrzałeś film od początku do końca, daj to w komentarzu i napisz mi, co sądzisz o tym stole. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie i pozdrawiam.